Om Jnana-timidandasya janagana-salakayam chakshusmilitam jena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Shapitam jena bhutale Svayam Rupa Karamaya Dadatrisha Padantika Shri Kryszna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the third canto, chapter 29, text 16. Trzecie kanto, rozdział 29, tekst 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Madvishnya Darshana Sparsha. Madvishnya Darshana Sparsha. What devotees have? Puja Shutya Vandanaaya. Puja Shutya Vandanaaya. Bhuteshu Madbhavanaya. Bhuteshu Madbhavanaya. Satvena Sangamena Cha. Satvena Sangamena Cha. Madhishnya Darshana Sparsha. Madhishnya Darshana Sparsha. Puja Shutya Vandanaaya. Puja Shutya Vandanaaya. Bhuteshu Madbhavanaya. Bhuteshu Madbhavanaya. Satvena Sangamena Cha. Satvena Sangamena Cha. Mój. Dishnya. Dishnya. Posąg. Darshana. Darshana. Widząc. Sparsha. Sparsha. Dotykając. Puja. Puja. Wielbiąc. Stuti. Stuti. Modląc się do. Abhivandanai. Abhivandanai. Przez ofiarowywanie pokłonów. Bhuteshu. Bhuteshu. We wszystkich żywych istotach. Mat. Mnie. Bhavanaya. Bhavanaya. Myślą. Satvena. Satvena. Przez siłę dobroci. Asangamena. Asangamena. Bez przywiązania. Cha. I. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The devotee should regularly see my statue in the temple, touch my lotus feet, and offer worshipful paraphernalia and prayer. He should see in the spirit of renunciation from the modes of goodness and see every living entity as spiritual. Wielbiciel powinien regularnie odwiedzać moją formę świątyni, dotykać moich lotusowych stóp oraz ofiarowywać parafernalia kultu i modlitwy. Powinien patrzeć na wszystko w duchu wyrzeczenia z punktu widzenia dobroci, widząc każdą żywą istotę jako duchową. Temple worship purport is one of the duties of a devotee. It is especially recommended for neophytes, but those who are advanced should not refrain from temple worship. Jednym z obowiązków wielbiciela jest kult świątynny. Szczególnie poleca się go neofitom, ale wielbiciele zaawansowani także nie powinni z niego rezygnować. There is a distinction in the manner a neophyte and an advanced devotee appreciate the Lord's presence in the temple. Istnieje różnica w sposobie, w jakim neofita i wielbiciel zaawansowany oceniają obecność Pana w świątyni. A neophyte devotee considers the archa vigraha, the statue of the Lord, to be different from the original personality of Godhead. He considered it as a representation of the Supreme Lord in the form of a deity. Neofita uważa archa vigraha, czyli posąg Pana, za różną od oryginalnej osoby Boga. Uważa ją za reprezentację Najwyższego Pana w formie bóstwa. But an advanced devotee
accepts the deity in the temple as the supreme personality of Godhead. He does not see any difference between the original form of the Lord and the statue or archer form of the Lord in the temple. Ale wielbiciel zaawansowany przyjmuje bóstwo w świątyni za pierwotną postać Pana, a nie posąg czy formę arcza Pana w świątyni. This is the vision of a devotee whose devotional service is in the highest stage of bhava, or love of Godhead, whereas a neophyte's worship in the temple is a matter of routine duty. Taka jest wizja wielbiciela, którego służba oddania jest na najwyższym etapie bhava, czyli miłości do Boga, podczas gdy kult świątynny neofity jest jedynie sprawą rutynowego obowiązku. Temple deity worship is one of the functions of a devotee. He goes regularly to see the deity, nicely decorated, and with veneration and respect he touches the lotus feet of the Lord and presents offerings of worship such as fruit, flowers, and prayers. Wielbienie bóstwa w świątyni jest jednym z obowiązków wielbicieli. Regularnie odwiedza on wspaniale przybrane bóstwo, z czcią i szacunkiem dotyka lotosowych stóp Pana oraz składa w ofierze różne przedmioty, takie jak owoce i kwiaty, a także modlitwy. At the same time, to advance in devotional service, a devotee should see other living entities as spiritual sparks, parts and parcels of the Supreme Lord. Jednocześnie, aby uczynić postęp w służbie oddania, wielbiciel powinien również widzieć wszystkie inne żywe istoty jako iskry duchowe, będące integralnymi cząstkami najwyższego Pana. A devotee is to offer respects to every entity that has a relationship with the Lord, because every living entity originally has a relationship with the Lord as part and parcel. The devotee should try to see all living entities on the same equal level of spiritual existence. Wielbiciel powinien ofiarować szacunek każdej żywej istocie, która ma związek z Panem, ponieważ każda żywa istota oryginalnie ma związek z Panem jako jego integralna cząstka. Wielbiciel powinien spróbować widzieć wszystkie żywe istoty na tym samym poziomie duchowej egzystencji. As stated in the Bhagavad Gita, a pandita is one who is learned sees equally a very learned Brahmin, a sutra, a hog, a dog, and a cow. He does not see the body, which is only an outward dress. He does not see the dress of a Brahmin, but that of a cow or of a hog. He sees the spiritual spark, part and parcel of the Supreme Lord. Jak oznajmia Bhagavad Gita, pandita, czyli osoba uczona, widzi jednakowo bardzo uczonego Brahmina, szudrę, świnię, psa i krowę. Nie widzi ona ciała, które jest jedynie zewnętrznym okryciem. Nie widzi ona okrycia Brahmina, czy krowy albo świni. Widzi ona duchową iskrę, integralną cząstkę najwyższego Pana. If a devotee does not see every living entity as part and parcel of the Supreme Lord, he is considered as a Praktyka Bhakta, a materialistic devotee. He is not completely situated on the spiritual platform. Rather, he is in the lower stage of devotion. He does, however, show all respect to the deity. Jeśli Bhakta nie traktuje każdej żywej istoty jako integralnej cząstki najwyższego Pana, jest on uważany za Praktyka Bhaktę, czyli Bhaktę materialistycznego. Nie jest on w pełni usytuowany na platformie duchowej, znajduje się raczej na najniższym etapie oddania. I finished it. Okay. Taki Bhakta jednakże okazuje wszelki szacunek bóstwu. You finished the paragraph. Jest. Okay, so this is an important point because you see that most religious people are at this stage of not being able to see God in everyone's heart. To jest ważny punkt, bo większość ludzi religijnych nie jest na tym poziomie, żeby widzieć Boga w sercu każdego. So we're trying to come to this stage. This is the second class stage. I my staramy się dojść do tego etapu, to jest etap drugiego poziomu. Otherwise, the tendency is to see, oh, we have God in our temple, but they don't have God in their temple. Bo z drugiej strony możemy mieć taką tendencję, że my w naszej świątyni jest Bóg, w innych świątyniach nie ma Boga. But we should understand that the Lord is in everyone's heart. Ale powinniśmy rozumieć, że Pan jest w sercu wszystkich. But we should respect every living entity. I powinniśmy szanować wszystkie żywe istoty. In this way, we can make please the Lord, because the Lord is the Father of all living entities. He doesn't like it that we hate some of His children. I w ten sposób zadowolimy Pana, bo Pan jest Ojcem wszystkich żywych istot i nie lubi tego, jeśli nienawidzimy jakichś Jego dzieci. We may avoid those who are envious of God
because they can hurt our devotion, but we don't hate them, we just avoid them. Możemy tak nie unikać tych, którzy są przeciwni oddaniu dla Boga, ale to nie jest tak, że ich nienawidzimy, tylko ich unikamy. And we may think they're too much covered by illusion, so I better avoid them. I'm not powerful enough to convince them. Więc my możemy nie mieć takiej mocy, żeby ich przekonać. Rozumiemy, że znajdują się w iluzji. But sometimes devotees, they take risk and they even preach to this class of atheists. Ale czasami wielbiciele podejmują ryzyko i nauczają nawet takie klasy zazdrosnych ludzi. Just like Lord Jesus Christ. Tak jak Pan Jezus Chrystus. So he took risk to preach to these people, but they couldn't hear. On podjął ryzyko nauczania takich ludzi, ale oni nie byli w stanie słuchać. So they tried to kill him. Starali się go zabić. But he wasn't killed because he was on the spiritual platform. He could remain, even though his body was finished, he was still there as the spirit soul. Ale nie byli w stanie, ponieważ nawet chociaż zabili jego ciało, on dalej pozostał jako dusza. And he came out of that position after some time, and again assumed the spiritual body. I po jakimś czasie znowu wyszedł z tamtej sytuacji i znowu przyjął ciało. So we believe that. We have no problem. My w to wierzymy, nie mamy z tym problemu. In our tradition, there are also devotees like that, like Hare Thakur. W naszej tradycji też są tacy wielbiciele, tacy jak Hare Thakur, who could rise from the dead. Który był w stanie powstać z martwych. Of course, it's not an ordinary thing. We agree. Oczywiście to nie jest zwykła rzecz, zgadzamy się z tym. But it doesn't make a person God that he can rise from the dead. Ale to nie czyni kogoś Bogiem, że jest w stanie powstać z martwych. Because God doesn't have a material body that can be persecuted. Dlatego, że Bóg nie ma materialnego ciała, które można by prześladować. He is completely transcendental to this material world. On jest kompletnie transcendentalny do tego materialnego świata. But the devotee, they sometimes come from the spiritual world to canvass on behalf of the Lord. Ale wielbiciele czasami przychodzą z duchowego świata do materialnego, żeby w imieniu Pana nakłaniać. So they accept the material body, but they're always aloof from it. Przyjmują więc materialne ciało, ale zawsze są od niego wolni. We give the example of a coconut. When the coconut is ripe, then it separates from the outer shell. Dajemy przykład kokosu, że kiedy kokos jest dojrzały, on oddziela się od zewnętrznej skorupki. So if you shake it, you can see that the separation is there. Jak go potrząśniesz, usłyszysz, że jest oddzielny. So like that, the pure devotee is separated from the outer shell, from the gross body, gross and subtle body. Więc podobnie wielbiciel, czysty wielbiciel jest oddzielny od tej zewnętrznej powłoki, tego fizycznego i subtelnego ciała. So this is our goal. I to jest nasz cel. We want to become completely transcendental, even to the mode of goodness. Chcemy stać się kompletnie transcendentalni, nawet wobec siły dobroci. But we have to be patient. Ale musimy być cierpliwi. It's a gradual process. To jest stopniowy proces. And we'll see how we're advancing by how we're losing attachment to the material things. I będziemy widzieć, jak robimy postęp po tym, jak tracimy przywiązanie do materialnych rzeczy. Although a devotee sees all living entities on the level of spiritual existence, he is not interested in associating with everyone. Simply because a tiger is part and parcel of the Supreme Lord does not mean that we embrace him because of his spiritual relationship with the Supreme Lord. Chociaż wielbiciel widzi wszystkie żywe istoty na jednakowym poziomie egzystencji duchowej, nie obcując z każdym, tygrys może być integralną cząstką Najwyższego Pana, nie znaczy to jednak, że ze względu na jego duchowy związek z Najwyższym Panem możemy go obejmować. We must associate only with persons who have developed Krishna consciousness. Musimy obcować jedynie z osobami, które rozwinęły świadomość Kryszny. We should befriend and offer special respects to persons who are developed in Krishna consciousness. Powinniśmy przyjaźnić się i ofiarować szczególny szacunek osobom, które są zaawansowane w świadomości Kryszny. Other living entities are undoubtedly part and parcel of the Supreme Lord, but because their consciousness is still covered and not developed in Krishna consciousness, we should renounce their association. Inne żywe istoty są niewątpliwie integralnymi cząstkami Najwyższego Pana, ale ponieważ świadomość ich jest nadal przykryta i nie rozwinęły świadomości Kryszny,
powinniśmy zrezygnować z ich towarzystwa. It is said by Vishwanath Chakravarti Thakur that even if one is a Vaishnava, if he is not of good character, his company should be avoided, although he may be offered the respects of a Vaishnava. Vishwanath Chakravarti Thakur powiedział, że nawet jeśli ktoś już jest Vaishnavą, ale nie jest osobą dobrego charakteru, powinniśmy unikać jego towarzystwa, chociaż możemy ofiarowywać mu szacunek jako Vaishnavie. Anyone who accepts Vishnu as the supreme personality of Godhead is accepted as a Vaishnava, but a Vaishnava is expected to develop all the good qualities of the demigod. Vaishnavą jest każdy, kto przyjmuje Vishnu za Boga najwyższą osobę, ale Vaishnava powinien rozwinąć wszelkie dobre cechy półbogów. The exact meaning of the word Satvena is given by Sri Swami as being synonymous with Dhariyena, or patience. One must perform devotional service with great patience. Według Hare Swamiego dokładne znaczenie słowa Satvena jest takie samo jak znaczenie słowa Dhariyena, czyli cierpliwość. Służbę oddania należy pełnić z wielką cierpliwością. One should not give up the execution of devotional service because one or two attempts have not been successful. One must continue. Nie należy porzucać służby oddania tylko dlatego, ponieważ raz czy dwa razy nam się nie powiodło. Należy ją kontynuować. Sri Goswami also confirms that one should be very enthusiastic and execute devotional service with patience and confidence. Sri Goswami również stwierdza, że należy być bardzo entuzjastycznym i pełnić służby oddania cierpliwie i z ufnością. Patience is necessary for developing the confidence that Kryszna will certainly accept me because I am engaged in devotional service. Cierpliwość jest konieczna dla rozwinięcia ufności, że Kryszna z pewnością mnie przyjmie, ponieważ pełnię służbę oddania dla Niego. One has only to execute service according to the rules and regulations to ensure success. Aby odnieść pewny sukces, należy jedynie pełnić służbę oddania zgodnie z zasadami. So we can be assured of success, but we have to be determined to remain following the best we can. Więc możemy być pewni sukcesu, ale musimy upewnić się, że podążamy najlepiej jak możemy. Srila Prabhupada expected us to try our best to serve the Lord. Srila Prabhupada oczekiwał, że będziemy najlepiej jak potrafimy starali się służyć Panu. If we continue trying our best, then we are assured of success. Jeśli będziemy kontynuować, próbować, starać się najlepiej jak potrafimy, to sukces jest pewien. But if we give up Krishna consciousness, then again we're under the law of karma. Ale jeśli porzucamy świadomość Kryszny, to znowu jesteśmy pod wpływem karmy. So law of karma may be good for some time, but then it's going to change. Prawo karmy może na jakiś czas być dobre, ale później się zmienia. This is practical. To jest praktyczne. Nobody can remain in a comfortable position in the material world. Nikt nie może pozostać w komfortowej pozycji w materialnym świecie. Maybe very comfortable for some time, but then the circumstances will change. Może bardzo komfortowe przez jakiś czas, ale później okoliczności się zmieniają. Sweet 16 and bitter 60s. Słodkie 16 i gorzkie 60. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? We can read the verse once more. Przeczytajmy jeszcze raz werset. Wielbiciel powinien regularnie odwiedzać moją formę w świątyni, dotykać moich lotosowych stóp oraz ofiarować parafernalia kultu i modlitwy. Powinien patrzeć na wszystko w duchu wyrzeczenia z punktu widzenia dobroci, widząc każdą żywą istotę jako duchową. I have a question. Ja mam pytanie. How come the temple authorities won't let us touch the lotus feet? Dlaczego zarządzający świątynią nie pozwalają nam dotykać lotosowych stóp bóstwa? Follow the rules. But here's a rule that says we should touch the lotus feet of the Lord. Ja mówię, że musimy podążyć za mnie. Tutaj Maharaj mówi, że tutaj jest powiedziane, że What do you należy think? dotykać lotosowych stóp Pana. Carl, what do you think? O, myśl, Hare. Co myślisz? He doesn't think. I don't think. About this issue, no, it's a little delicate. Ten temat, no trochę delikatny. That we can touch the feet in our mind. Możemy dotykać stóp w umyśle. Because only the pujaris are allowed to go on the altar. Bo tylko pujari mogą wchodzić na ołtarz. They have to be second initiated and so on. Muszą mieć drugą inicjację i tak dalej. But sometimes we do bring the deity out. Ale czasami też wyprowadzamy bóstwa na zewnątrz.
for prikrama or for bathing, czy w celu parikrama, czy kąpieli. then everybody has a chance to get close to the deity. I wtedy wszyscy mają szansę zbliżyć się do bóstwa. Alright, anyone else? Czy ktoś jeszcze? It is said that we should avoid the companies of devotees who didn't develop all the good qualities of the demigods. So I think It'll be just you and your wife. I think Everybody else? I should just recluse No, I myself. agree. For preaching, we have to make. Ja mówię, że tutaj jest powiedziane, że musimy unikać towarzystwa wszystkich wielbicieli, nawet którzy nie rozwinęli jeszcze, czyli tak unikać towarzystwa wszystkich, którzy nie rozwinęli jeszcze wszystkich dobrych cech półbogów. But we can make a distinction. Some devotees, they may have, even in ISKCON, but we find that their association degrades us. Więc musimy rozróżniać i nawet w ISKCONie możemy zobaczyć, są różni wielbiciele, których towarzystwo może nas degradować. Therefore, we have a right. First business, we have to save ourselves. Dlatego mamy te prawo, żeby przede wszystkim uratować samych siebie. If we can't save ourselves, then how can we preach? Jeśli nie możemy uratować siebie, to jak możemy nauczać? So if we see someone's association as disturbing us, then we can keep some distance. Jeśli zobaczymy, że czyjeś towarzystwo nas niepokoi, możemy zachować dystans. Not reveal our mind to them. Nie objawiać nam swojego umysłu. Czy ktoś jeszcze? В конце лекции вы говорили, что мы должны прилагать усилия и делать все, что можем. И Кришна отвечает, а как вот делать эту границу понять? Все не делаем или еще что-то можем больше делать? I pytanie jest takie, że Maharaj pod koniec wykładu mówił o tym, że musimy robić wysiłki, jak możemy zobaczyć, czy tak jesteśmy na właściwej granicy, bo może możemy zrobić jeszcze więcej wysiłków. The question is that Maharaj mentioned that we have to put effort at the beginning, at the end of the class. So how to see that we're actually coming to this limit? That how to see maybe we can. Whether we're trying our best. Yes, that maybe we can do more. Yeah, well, that requires a little intelligence. Więc to wymaga trochę inteligencji. If we over-endeavor, then we crash. Jeśli będziemy robić nadmierny wysiłek, to się rozbijemy. Like Shashabindra. Tak jak Shashabindra. So we have to be intelligent enough to see, okay, now I should take rest. Więc musimy być na tyle inteligentni, żeby zobaczyć, że teraz muszę iść odpocząć. In other words, we want to be steady. Innymi słowy, chcemy być stali. Jagat Shiva was asking me to pray for him to be more steady. Jagat Shiva prosił mnie, żebym się za niego pomodlił, żeby był bardziej stały. There's a very important quality that we steadily rise early in the morning, that we steadily chant our 16 rounds. To jest bardzo ważna cecha, żeby stabilnie, stale wstawać wcześniej rano, stale intonować 16 rund. As soon as we're not doing that, then we have to reevaluate our service and come back to the point of being steady in our 16 rounds, steady in rising early. Jeśli tylko tego nie robimy, to musimy tak znowu przejrzeć naszą służbę i dojść do tego, żeby znowu być stałym w intonowaniu 16 rund, stałym w wstawaniu rano. Maharaj, I have one question about love. And we are told we should love Krishna, but I don't understand what this love means. Maharaj mówił o tym, że musimy kochać Krysznę, ale ja nie rozumiem, co znaczy miłość. So at the highest level, love means we love the beloved more than ourselves. Na najwyższym poziomie miłość znaczy, że kochamy ukochanego bardziej niż samego siebie. But we can think, oh, Krishna's given us everything, He's given us a good husband, nice children, nice
place to worship Him, so then we start to appreciate Him more and more. Więc musimy doceniać, że Kryszna daje nam dobrego męża, takie wspaniałe miejsce do życia. Musimy doceniać go bardziej i bardziej. So that appreciation will gradually turn into affection and love. I to docenianie stopniowo wzrośnie do uczucia i do miłości. So in the beginning, it really may not be love, but we can understand that love is a wonderful thing. Na początku możemy nie mieć miłości, ale musimy zrozumieć, że miłość jest wspaniałą rzeczą. So we practice to the point where we come to the point of love. Więc praktykujemy, aż nie dojdziemy do punktu miłości. So like in the early days, one devotee, because whenever we come in the temple, man bhava man bhakta, we bow down to the Guru and Krishna. Dlatego, że kiedykolwiek przychodzimy do świątyni, to kłaniamy się manmana bhava man bhakta. So this devotee stopped doing that. I na początku był jeden wielbiciel, który przestał się kłaniać. So the devotees told Srila Prabhupada about it. I wielbiciele powiedzieli o tym Śrila Prabhupadzie. So Prabhupada asked him, Prabhupada zapytał go, I heard you're not bowing down when you come in the temple. słyszałem, że nie kłaniasz się, jak przychodzisz do świątyni. So this devotee said, Ten wielbiciel odpowiedział, he said, well, I don't feel like bowing down. I don't feel any, from my heart, I don't feel like bowing down. So how can I not be honest with myself? że tak z głębi serca, nie czuję, nie jakoś tego w ogóle, nie mam, to muszę być uczciwy wobec siebie. So Prabhupada said, you don't feel like bowing down. Prabhupada było, nie czujesz tego, żeby się kłaniać, nie masz ochoty? That's okay. No dobrze. But if you go on bowing down, then you will feel like bowing. Ale jeśli będziesz się kłaniać, to wtedy to poczujesz. If you chant Hare Krishna, then you'll want to chant more Hare Krishna. Jeśli będziesz intonować Hare Kryszna, to będziesz chcieć więcej intonować. If you offer your food to Krishna and instead of just putting it in your mouth, then you'll gradually become happy to offer to Krishna. Jeśli będziesz oferować Krysznie jedzenie, zanim je sobie włożysz do ust, to dalej stopniowo będziesz szczęśliwa, żeby oferować mu jedzenie. So we're practicing how to become lovers. Więc praktykujemy, jak stać się kochającymi. Just like a young boy, young girl, they're spontaneously attracted to each other. Tak jak młody chłopak, młoda dziewczyna są spontanicznie do siebie przyciągani. So we want to come to that point of being in love with Krishna. Chcemy dojść do tego punktu, żeby być zakochanymi w Krysznie. Therefore we take this called sadhana bhakti, or practice of devotion. I dlatego przyjmujemy ten kult sadhana bhakti, praktykujemy oddanie. So, just like you love your children, right? Tak jak kochasz swoje dzieci. Don't you love your children? Prawda? Nie kochasz dzieci? Yes. Tak. So the same sentiment is there for God. Więc ten sam sentyment istnieje dla Boga. Okay, so. Tutaj skończymy. Bhagavatam ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Satvika Maharaj ki. Jai.